klek, 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 klek. Spokojnie, nie mam udaru. Robię tak, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o silnikach diesla, a konkretnie o w świecie silników diesla, które powoli wymierają. Zapraszamy na najnowszy materiał Classic Auto. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Na początku silniki diesla nie były w ogóle przeznaczone do motoryzacji. Były użytkowane tylko i wyłącznie w fabrykach, w których zastąpiły silniki parowe, które nie były tak wydajne jak silniki diesla. W 1893 roku właśnie taki silnik został opatentowany, a jego twórca, nomen omen, Rudolf Diesel, 5 lat później został milionerem, więc silniki te się przyjęły, poprawiły efektywność w fabrykach i wywołały duże niezadowolenie wśród fabrykantów, którzy dalej pracowali na silnikach parowych, ponieważ 12 lat później, w 1910 roku, Rudolf Diesel został zabity w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. Teraz skupmy się na historii diesli w motoryzacji. Pierwszy raz ten silnik został użyty w 1908 roku w ciężarówce. Natomiast nie będziemy się dzisiaj skupiać na silnikach w samochodach ciężarowych, w samochodach w prototypach, tylko skupimy się na samochodach wieloseryjnych. Pierwszy raz silnik diesla został użyty w produkcji wielkoseryjnej przez Mercedesa w modelu 260D o oznaczeniu W138 w 1936 roku, w XX wieku. W138 to był taki full-size sedan, tak to jest opisywane, czyli odpowiednik dzisiejszej E-klasy, S-klasy, miał bardzo dużo wersji nadwoziowych, więc była to niejako reprezentacyjna limuzyna marki na tamte czasy. No i postanowiono, że włożą tam silnik, który będzie efektywniejszy niż ówczesne benzyny. Produkcja tego silnika, tego modelu trwała przez 4 lata do 1940 roku. Wyprodukowano niecałe 2000 sztuk. Co do mocy, no nie był to dowód prędkości na pewno, szczególnie na dzisiejsze czasy. Moc wynosiła 45 koni mechanicznych, natomiast co ważne, spalanie spadło, bo wynosiło około 9 litrów na setkę, co w ówczesnych czasach, w ówczesnej motoryzacji, kiedy silniki nie były tak sprawne jak dzisiaj, było wynikiem bardzo, bardzo dobrym. No ale to było tylko przetarcie szlaku przed historią diesla, która była długa. Efektywność efektywnością, ale wiadomo, we wzmożonym ruchu, coraz bardziej wzmożonym ruchu drogowym, no bo po wojnie coraz więcej samochodów wyjechało na drogi, trzeba było się jakoś tam rozpychać i po prostu dla bezpieczeństwa wzmocnić jednostki diesla, żeby były konkurencyjne też dla silników benzynowych. Jaka była najprostsza metoda? No dodanie jakiegoś doładowania. Już diesel w XIX wieku dodał do swoich prototypów sprężarkę mechaniczną, natomiast w motoryzacji później najłatwiejszą metodą i już stosowaną gdzieniegdzie było dodanie turbo. No i pierwszym, który wpadł na to, żeby można było dodać turbo do seryjnego diesla, był Mercedes w modelu W116, czyli ówczesnej S-klasie. Silnik o oznaczeniu OM617A bazował na silniku OM617, już montowanym wcześniej m.in. w modelu W115. Osiągał około 111 koni, potem rok później, po 1979 roku, wprowadzono wersję 121 koni, miał trochę ponad 200 Nm, 220, jeśli mnie pamięć nie myli. Nie był to demon prędkości, natomiast na pewno przez dodanie turbo był bardziej użyteczny niż zwykły diesel i napędzał jako tako tą wielką budę W116. Co ciekawe, był tylko wypuszczony na rynek amerykański. Było to uzasadnione, no bo wiadomo, w 70-tych latach kryzys paliwowy trochę uderzył Stany Zjednoczone i całą Amerykę Północną, więc wprowadzono właśnie tam taką zmianę. Sprzedano niecałe 30 000 sztuk, co w porównaniu do benzynowych wersji
nie było imponującym wynikiem, ale na pewno było jakimś tam przetarciem dla turbo diesli na rynku, bo już 3 lata później, w 1981 roku wprowadzono wielkoseryjną produkcję diesla, turbo diesla w Europie w modelu W123, czyli o stopień niższym. W popularnej beczce wprowadzono model 300 TD, który był też rozwinięciem tego silnika. No i od tego czasu zaczęła się historia i bardzo szybki rozwój turbodiesli i diesli w ogóle w motoryzacji europejskiej. No dobra, ale jeśli jedna turbina to za mało, no bo wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc mogło to dla niektórych być po prostu za mało. Więc producenci zaczęli dodawać 2 turbiny nawet, ale BMW poszło o krok dalej, a nawet o 2, ale o tym zaraz, i wprowadziło potrójnie doładowanego turbodiesla. W 2012 roku na podstawie bardzo udanego silnika N57 wprowadzono silnik N57S, czyli właśnie 3-litrowego diesla w rzędowym układzie 6-cylindrowego o mocy 381 koni z 3 turbosprężarkami. No i to była prawdziwa rakieta, bo wszystkie modele, w których był użyty ten silnik, czyli w 5, w 7, w X5, w X6, wszystkie te modele rozpędzały się do setki poniżej 5 sekund, co no jak na lata 2012 było wynikiem bardzo dobrym. Dzisiaj nawet jest to bardzo dobry wynik, więc BMW poszło trochę po bandzie z tym, biorąc pod uwagę, że diesle na początku były użytkowane tylko po to, żeby zwiększyć efektywność i zmniejszyć zużycie paliwa. No i de facto te silniki na pewno paliły mniej niż odpowiedniki benzynowe, natomiast nie o to tu chodziło. Ale dla BMW to nadal było za mało i parę lat później, w 2016 roku, na podstawie silnika B57, czyli rozwinięciu tej poprzedniej jednostki, wprowadzono B57S, czyli silnik z 4 turbinami. I to były 4 prawdziwe turbiny, bo jak niektórzy wiedzą, BMW czasami trochę przekłamywało, a trochę marketingowo inaczej to rozrysowywało, ponieważ Twin Turbo w BMW oznaczało bardzo często pojedynczą turbinę z 2 ślimakami, żeby zlikwidować turbodziurę albo zminimalizować turbodziurę, a tutaj były 4 turbosprężarki, 2 na wysokie ciśnienie, 2 na niższe, żeby w każdym zakresie obrotów ten samochód jechał bardzo podobnie, czyli bardzo szybko, ponieważ ten silnik miał jeszcze więcej mocy, konkretnie 394 konie, 760 Nm. Napędzał mniej więcej te same modele, czyli 7, 5 o znaczeniu M550D, X5, X6 i generalnie był to ostatni taki ogromny silnik, ponieważ no, po pierwsze była to już przesada dla niektórych, po co komu tak szybki diesel, szczególnie, że w gamie były 3-litrowe, słabsze jednostki, które w zupełności wystarczały do codziennego przemieszczania się, a właściwie były nawet za szybkie do codziennego przemieszczania się. No i konstrukcja tego silnika była dużo bardziej skomplikowana, więc BMW po prostu w 2020 roku zaprzestało produkcji. Szkoda, nie szkoda, są inne silniki. Generalnie mam wrażenie, że w XXI wieku trochę zatracono sens budowy silników diesla i wprowadzania ich do samochodów, ponieważ no, było stworzone po to, żeby zwiększyć efektywność i żeby te samochody były bardziej uniwersalne niż benzyny, żeby paliły mniej, żeby mogły więcej przejechać, żeby były tańsze w eksploatacji. A w latach 2000 trochę się w tym zatracono. I tak jak wspomniałem o BMW, tak Audi wcześniej chyba poszło o krok dalej. Trochę zachłyśnięto się sukcesem diesli w motorsporcie. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo niewielu wie, że 6 lat z rzędu, w latach 2006-2011 silniki diesla wygrywały 24-godzinny wyścig Le Mans, co jest ewenementem, bo nikt parędziesiąt lat wcześniej nie pomyślałby, że silnik diesla może wygrać jakiś
wyścig, a szczególnie tak prestiżowy. No i Audi, bo to Audi pierwsze wprowadziło diesle do samochodów wyścigowych, do samochodów wyczynowych, właśnie w wyścigach długodystansowych. Audi wprowadziło 6-litrowego, 12-cylindrowego potwora, właśnie diesla do Audi Q7. I to już była kompletna przesada, bo ten samochód miał 500 koni, 1000 Nm, co jest niesamowitą liczbą, nawet jak na dzisiejsze warunki. Był przesadzony w każdym calu, bo nikt nie potrzebował tak mocnego diesla, tak silnego diesla. Ten samochód nie palił mało. Nie był jakoś super dużo szybszy od 3-litrowych jednostek, więc nie miał za dużo sensu i był potwornie drogi. Na 2008 rok kosztował 130 000 euro, czyli biorąc pod uwagę inflację, na dzisiejsze pieniądze wychodziłoby niecałe 800 000 złotych bazowo. To była trochę ścieżka w jedną stronę. Audi to zauważyło, ukróciło to. Natomiast też warto zauważyć, że ukróciło nie znaczy, że w usportowionych samochodach nie stosowało diesli, bo historia na przykład Audi A4, B9, a właściwie Audi S4 czy Audi S6, C8, w którym użyto 3-litrowych jednostek diesla, pokazuje, że te silniki niekoniecznie już służyło tylko do tego, żeby jak najwięcej przejechać na jednym baku i żeby były jak najbardziej uniwersalne dla użytkownika. Przed chwilą sobie trochę polataliśmy, weszliśmy gdzieś tam w kazamaty najmocniejszych i największych diesli. No to zejdźmy na ziemię. Teraz porozmawiam trochę o najmniejszym silniku diesla w historii, czyli o 0,8 CDI o oznaczeniu OM660. Był to silnik produkcji, jak się niektórzy już zorientowali, na pewno się zorientowali, był to silnik Mercedesa wkładany do Smartów Fortu od 1999 roku, był w produkcji aż do 2014. Oczywiście zmieniany po drodze, natomiast konstrukcyjnie bardzo podobny. Co do samej jednostki, 40 koni, 100 Nm, jak na tą budę w zupełności wystarczało. Sprzężony był z kiepską skrzynią zautomatyzowaną, natomiast wszystkie Smarty były, więc to nie był jakiś wyjątek. Był dużo lepszy, dużo trwalszy od silnika 0,7, więc to na pewno plus. Spokojnie przejeżdżał 200 000 km bez remontu. Jedyną wadą były awarie zaworu EGR, ale to nie był jakiś wymagający i kosztowny problem. Więc mogłoby się wydawać, że do tak małych samochodów o tak małym litrażu diesli nie wkładano, a jednak, co pokazywało tylko siłę i to, jak diesle były popularne i stawały się coraz bardziej powszechne w motoryzacji, aż do teraz. Silnik diesla w tak małym samochodzie zdawał się skazany na porażkę, ale klienci takie samochody kupowali, co pokazywało popularność silników diesla i zwiększającą się powszechność tego typu jednostek w motoryzacji seryjnej, w samochodach osobowych, a jak jest dzisiaj, to już wszyscy doskonale wiemy. W tym materiale przez wszystkie przypadki wymieniam słowo efektywność i wiem, to może być męczące, natomiast no faktycznie te jednostki były po to powstawały, żeby jak najwięcej przejechać na jednym baku, jak najmniej palić i być jak najmniej problematyczne dla swojego użytkownika. No właśnie, i jak wiadomo, jednostki są różne, różnej konstrukcji, jedne są lepsze, drugie są gorsze i w dieslach też tak było. Zaczniemy od tych najlepszych i mam tutaj jednego faworyta, mojego personalnego i już Wam powiem, jakie kryteria tutaj użyłem. Mianowicie, używając termin najlepszy, mam na myśli ten, który teoretycznie był skazany na porażkę, ale okazał się super jednostką używaną w milionie samochodów, milionie różnych modeli i mający dobrą opinię wśród mechaników i użytkowników, a jest to jednostka 1.9 JTD.
Co było wyjątkowego w tej jednostce? Po pierwsze, był to pierwszy silnik z wtryskiem Common Rail. Fiat opatentował już to rozwiązanie w 1993 roku, natomiast w produkcji seryjnej zadebiutowało ono w 1997 i zrewolucjonizowało rynek diesli, bo parę lat później, już w latach XXI wieku, prawie wszyscy mieli albo chcieli mieć Common Raila. Tutaj pomacham włodarzom Volkswagena, bo Volkswagen diesla z Common Rail wprowadził dopiero w 2008 roku, więc 11 lat po Fiacie. 1.9 JTD było produkowane w wielu wariantach mocowych. Pierwsze były tak zwane unijety, czyli 8-zaworowe wersje. Miały od 85 do 130 koni. Potem wprowadzono 16-zaworowe wersje ze zmienną geometrią turbosprężarek. One miały od 120 przez 150, kończywszy na 190 koniach w odmianach Twin Turbo. One były montowane tylko w Sabach i w Lancia Delcie. No właśnie, i tutaj chciałem wspomnieć o tym, gdzie te silniki były wkładane. No to powiem, że wszędzie prawie, bo w bardzo wielu Alfach, począwszy od 145, 146, 147, 156, w Alfie GT, w 159, ale też w produkcjach General Motors, czyli właśnie w Sabach czy w Oplach. Jedna ciekawostka, był też używany w Suzuki SX4, który był bliźniakiem Fiata Sedici, więc trochę nie dziwota, że ten silnik też się tam znalazł. Ta jednostka miała właściwie wszystkie cechy, żeby być klapą rynkową, bo była wprowadzana przez markę, która już wtedy miała średnią renomę, jeśli chodzi o awaryjność. No i wprowadzono też nową technologię, więc no to się trochę nie dodaje, to trochę było ryzykowne, natomiast silnik 1.9 JTD stał się, no można powiedzieć, legendą, na pewno legendą wśród wielbicieli Włoszczyzny. Natomiast można powiedzieć, że ten silnik był bardzo trwały, ma bardzo dobrą opinię wśród mechaników. Był oszczędny, jest właściwie oszczędny, bo dużo samochodów z tą jednostką nadal jeździ po naszych drogach. Jest w miarę dynamiczny, więc właściwie wszystkie cechy, które diesel powinien mieć, ten silnik miał, a mieć nie powinien. Teraz zrobimy zwrot o 180 stopni i powiemy o silniku, który powinien się udać, powinien być dobry, powinien być bezawaryjny, no a nie był. Był po prostu jednostką słabą i awaryjną, a mowa tutaj o silniku Volkswagena 2.0 TDI PD o oznaczeniu EA188, który był wprowadzony na rynek w 2003 roku. Generalnie Volkswagen zawsze robił tak, że dawał się innym markom wyszumieć, powprowadzać nowe technologie, nowe gadżety, nowe bajery. Potem sam je dopracowywał, zbierał cały splendor, no i tak się cała marka, cała fama marki Volkswagen kręciła. Tak też było z Common Railem, technologią Common Rail. Volkswagen wprowadził do produkcji seryjnej Common Raile dopiero w 2008 roku, a inni zrobili to, na przykład Fiat zrobił to dużo wcześniej, ale trzeba było znaleźć jakieś zastępstwo, a właściwie stworzyć zastępstwo dla wysłużonej już jednostki 1.9 TDI, legendarnej jednostki 1.9 TDI. No i stworzono właśnie ową jednostkę 2.0 PD, jednostkę opartą na pompowtryskiwaczach. No i się nie udało. Ten silnik miał problemy prawie ze wszystkim. Z układem smarowania, z pękającymi głowicami, z szybko kończącymi się turbinami. Generalnie był to bardzo nieudany silnik, szczególnie do 2007 roku. No a wszystko wskazywało na to, że ten silnik powinien być po prostu dobry, oszczędny, bezawaryjny. Było inaczej. Potem Volkswagen naprawił swój błąd, wprowadził właśnie technologię Common Rail i te silniki późniejsze, już 2008 roku, były po prostu dobre, tak jak powinny być już od 2003 roku. Dzisiejszy materiał zakończymy również Volkswagenem.
Passatem 1.6 TDI Blue Motion. Jednostka bardzo udana swoją drogą, ale to nie jest najważniejsze w tej kwestii. Najważniejszym jest, że moim zdaniem diesle powinny przejechać jak najwięcej na jednym zbiorniku, powinny palić jak najmniej, po to zostały stworzone, koniec, kropka. No i generalnie w takim ruchu na trasie, jadąc spokojnie, diesle, szczególnie kiedy są sprzężone z większym bakiem, 60-70 litrowym, mogą przejechać 1200-1300 km, więc to są naprawdę bardzo duże odległości, bo tak naprawdę przejedziemy prawie pół Europy na jednym tankowaniu, co jest uciążliwe, natomiast można, jak ktoś chce, to proszę bardzo. W 2011 roku Chorwaci stwierdzili, dwóch Chorwatów, Marko Tomac i Iwan Cvetkowicz, stwierdzili, że 1200-1300 km to za mało, jak na jedno tankowanie, i postanowili pobić rekord dystansu na jednym baku i właśnie w takim Volkswagenie Passacie 1.6 TDI pokonali po chorwackich trasach 2545 km, zatankowali 77,5 litra paliwa, więc spalanie wyszło 3,08. Jest to wynik absurdalny. Prawdopodobnie gdyby to nagrywali, filmik z tego byłby najnudniejszym materiałem, który kiedykolwiek powstał, ale jeśli ktoś chce obejrzeć coś podobnego, to w 2024, niedawno na wiosnę, Joe Achilles, czyli angielski youtuber, wypuścił materiał, w którym podobnym Passatem, właściwie takim samym z 2012 roku, pokonał trasę z Maroka do Anglii. Nie pokonał wprawdzie rekordu, natomiast pokonał prawie 2400 km takim samym samochodem, więc nie jest to tylko mit, ale faktycznie dieslami można przemierzać całą Europę. Diesle są właściwie tak samo stare jak motoryzacja, szczególnie motoryzacja wielkoseryjna. No i produkcja diesli przeszła bardzo długą drogę, aż do właściwie szczytu w 2011 roku. Właśnie w tym roku, szczególnie mówiąc o rynku europejskim, aż 56% wszystkich wyprodukowanych i sprzedanych samochodów to były auta z silnikami diesla pod maską. Dzisiaj jest to niecałe 12%. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy byście kupili stary samochód z silnikiem diesla, czy boicie się tych silników diesla, czy one Was gryzą, czy nie. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii. No i do zobaczenia w następnych materiałach Classic Auto. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.